Bractwo, które nie miało króla, a cel, by chronić ludzi przed złem z północy. Niejednokrotnie za to oddawali swoje życie i niejednokrotnie wracali, by dalej to robić. Witajcie w Nocnej Straży. Witajcie, ja jestem Estar, a dzisiaj będzie troszkę malowania, troszkę modelingu i opowiem o projekcie, który już się rozpoczął jakieś 3 lata temu, a w 2024 część poszła już do realizacji. Mieliście okazję zobaczyć na kanale tego efekty, a mianowicie gra, w którą gram, jest fizycznie planszową. Podstawki jednostek, jak połączymy je ze sobą, będą tworzyć czarny zamek. Więc myślę, że dość ciekawy temat. Ambitny, owszem. Ciężki do zrealizowania też. Aczkolwiek pokażę Wam cały proces od malowania po modeling, jak to wykańczam, jak to robię i jakie są procesy myślowe, by to zrobić. Więc nie przedłużamy, lecimy już do głównego tematu. Pamiętajcie, łapka w górę, dzwoneczek, żeby Was nie ominęło nic z nowości. Zaczniemy sobie od głównego pomysłu na całą armię, czyli od Czarnego Zamku. Znajduje się on w centralnym punkcie muru na północy Westeros. Tak jak wspomniałem wcześniej, będziemy budować każdy element zamku na tackach, z których składają się jednostki. Widzicie jedną na ekranie w tej chwili. Za chwilę zobaczycie sobie bohaterów. To są... Pierwsza tacka była niepomalowana, czyli goły plastik, tak jak kupujemy ze sklepu. Tutaj już mamy przygotowane płaszcze i rozjaśnienia. Zaraz sobie będziemy przechodzić dalej, natomiast parę słów o tym, co teraz widzicie. Niestety jedna z jednostek uległa zniszczeniu, więc będziemy musieli ją jakoś naprawić i też dostosować do całej armii, tak żeby nie było straty na jednostce, bo mam wszystkie jednostki po parze, więc tutaj też musimy zadbać o to, żeby ona była grywalna. Za chwilę też zobaczycie, jak wyglądały moje poprzednie 2 wersje tej armii, bo to, co oglądacie ruchome, to jest 3. wersja i to, co teraz maluję. Więc możecie zobaczyć, jaki był postęp na przestrzeni 4-5 lat w malowaniu akurat tutaj. Nim fizycznie zaczniemy już tak konkretnie, garść informacji. W opisie do filmu będą się znajdowały podstawowe pojęcia, bardzo prosto wytłumaczone, o co w nich chodzi, tak żebyście mogli sobie zrobić taką lekcję ogólną i zbiorczą ze wszystkich technik. Macie też wrzucone przykładowe filmiki objaśniające, co dana technika daje, jakie są efekty i po co się ją też robi, od różnych twórców na YouTubie. Dodatkowo tam też będzie lista farb, które używam akurat do tej danej figurki i całej jednostki. Kilka słów o tym, co się dzieje w tej chwili na ekranie. Miałem już przygotowane wcześniej płaszcze i rozjaśnienia, czyli określenie, gdzie mi pada słońce. To mamy białe elementy na figurce. Natomiast bardziej brązowe i rozjaśnienia to już jest płaszcz. Moją ideą było stworzenie skórzanych płaszczy i to byłby element, który bardzo mocno łączy każdą z figurek na jednostce. Drugim takim elementem łączącym to będzie czarny strój. Natomiast on nie będzie zawsze taki sam, będzie zróżnicowany. W lewym górnym rogu
widzicie grafikę, która znajduje się na pudełku jednostki. Można się zainspirować kolorystyką. Natomiast przedstawiona tutaj jest dość monotematyczna, więc nie chciałem jej używać. Na samym początku przy pierwszej armii skorzystałem z tego, ale uznałem, że trzeba coś ciekawego zrobić bardziej. Więc poszedłem w innym kierunku. I tu zaczyna się robić dość ciekawa historia, bo samo malowanie to nie jest tylko mieszanie farb, nakładanie na figurkę i tyle. Nie, to jest cała droga przed, czyli przygotowanie się. Czyli jeżeli chcemy coś konkretnego pomalować, jest to jakiś rycerz, elf, ork, goblin, ktokolwiek, to szukamy zakresu historycznego albo według książki, albo według fabuły i doszukujemy się jakichś takich ciekawostek, które mogą unikatowo wzbogacić tą figurkę. Więc szuka się, czyta się, ogląda i to wszystko ma wpływ, jaką kolorystykę my dobierzemy. Ja sobie dobrałem taką. Każdy z Was może dobierać sobie dowolną i nie ma ram sztywnych, które by określały, że musicie tak robić i koniec. Tak samo jest z technikami malarskimi, które będą opisane i wspominałem o tym. Nikt nie powiedział, że nie możecie łączyć technik ze sobą, że nie możecie ich przeplatać lub przerywać na pewnym etapie, wprowadzać coś nowego, innego albo inną technikę. Także naszą granicą jest nasza wyobraźnia. Więc nie mamy tutaj totalnie ograniczeń żadnych i mamy totalną dowolność. Natomiast pewne zasady doboru kolorystyki i barw, rozjaśnień, to już trzeba wyrobić niestety i to wyrobi się praktyką. Na końcu filmiku pokażę Wam, jak wyglądała moja pierwsza armia. Z ciekawostek, to jest armia, która jest osobiście znienawidzona przeze mnie i myślę, że przez wielu graczy. Jeśli jesteście ciekawi, to zostańcie do końca. W tej chwili widzicie, jak daję bazę koloru Wood Grain 70828. Wygładza połączenia, rozjaśnienia, tworząc w miarę jednolity kolor i tworzy nam efekt takiej skóry lekko przetartej. Więc będziemy to za jakąś chwilę rozjaśniać pozostałymi kolorami. Macie to też podzielone na sekcje elementów garderoby. Znajduje się to wszystko w opisie, tak jak już też wspomniałem. Większość filmiku dałem na lekkim przyspieszeniu razy 2, bo niestety trwałby ponad 1,5 godziny do 2 godzin. Tak to jesteśmy w stanie przyspieszyć i skrócić go do prawie 40 minut. I tak jest dość długi. Więc na bazie tych informacji, które już powiedziałem, tych też, które macie w opisie, powinniście sobie poradzić z odczytaniem poszczególnych elementów i etapów. Natomiast jeżeli czegoś byście nie rozumieli, to proszę odezwijcie się w komentarzach. Postaram się zrobić osobny filmik.
Możecie zobaczyć właśnie finalny efekt, jak to wygląda. Nie jest to skończona figurka jedna i druga, natomiast jest to przygotowanie pod dalszy etap. Więc to jest podstawowe pomalowanie i przy wykańczaniu całej podstawki i robieniu danego segmentu zamku będzie wykańczona cała jednostka pod dany element. A teraz będziecie mogli zobaczyć armię, którą pierwszą pomalowałem, to jest Lannisterów. Możecie zobaczyć, jaka to jest różnica i jaka jakość tego pomalowania. Więc nie od razu Rzym zbudowano. To by było na tyle dzisiaj. Dużo informacji. Myślę, że ciekawych. Możecie dać znać w komentarzach, jak Wam się podobało i czy ciekawi Was ten projekt, a może macie swoje projekty i swoje pomysły. Podzielcie się ze wszystkimi, a ze mną tym bardziej. Nie zapomnijcie, dzwoneczek, łapka w górę i pamiętajcie, nasza warta trwa.